To nic nie znaczy, co Państwu zaraz przedstawię, ale chcę wrócić do pewnych swoich sugestii, które Państwu mówiłem jakiś czas temu. Nie tak dawno, nie wiem, ostatnia czy przedostatnia audycja. Wspominałem o tym, że ludzie czytają głównie tytuły. I tak się dzieje na całym świecie. Ludzie są w pośpiechu i te tytuły bywają coraz dziwniejsze. Te tytuły mają oświadczać w mediach, oświadczać o czymś, że raczej nawet nie trzeba się wgłębiać. Tytuł jest odpowiednikiem, który mamy brać pod uwagę. No i właśnie dzisiaj, jeszcze tu trzeba było nawiązać do jednej rzeczy. Do tego, że pamiętacie Państwo, jak kiedyś, dość dawno, rok temu, ponad może rok temu, mówiłem na kanale, że jak się to wszystko zacznie, jak po czasie, kiedy będziemy bali się oddychać, po tym czasie nastąpi wojna, to potem z jakichś przyczyn Polska może stać się w tym wszystkim osamotniona. To, co Państwu pokażę dzisiaj, o niczym nie świadczy. Ale osobiście mnie ten artykuł zaniepokoił. A co najgorsze, to nie jest to artykuł, który powstał w polskiej prasie, a pojawił się w niemieckich mediach. Wypowiedział się austriacki politolog, z tym, że tytuł jest bardzo, bardzo dziwny. I właśnie zwróćmy uwagę na to, co mówiłem Państwu o tych tytułach, że tytuły są w pewnym sensie oświadczeniami. Drodzy Państwo, aż chcę, żebyście to zobaczyli, więc ja sobie tu jakoś to przygotuję. Sekundkę. Przygotuję, żebyście to... Boże kochany, ile tu jest szmargałów. Trochę bałagan mam. Drodzy Państwo, powołam się na artykuł dzisiejszy z Interii. No, jakoś tutaj Jackowski sobie możesz poradzić. Sekundkę. Dobrze. Tak, no trochę ta lampka, na chwilę ją zgaszę, żeby nie robiła takich, ale to i tak niewiele da. Sekundkę. Przybliżymy Państwu obraz. Zwróćcie uwagę, dzisiejsza Interia, wydarzenia. Austriacki politolog mówi tak. Polska prowokuje Rosję, doprowadzą do wojny światowej, czyli nie Rosja, tylko Polska? Tak to rozumieć z tytułu? Zobaczcie, drodzy Państwo, więcej. Polskie prowokacje wobec Rosji mogą doprowadzić do wojny światowej, twierdzi austriacki felietonista Robert Barazon w tekście opublikowanym w niemieckim portalu Deutsche. Nie umiem czytać po niemiecku, więc tutaj można dojrzeć to. Fragmenty publikacji udostępniają rosyjskie kanały programowe także, ale to się ukazało w Niemczech. Cóż wynika to są fragmenty. Austriacki publicysta stwierdza, że obecnie, zaznaczam, ja cytuję Onet dzisiejszy. Austriacki publicysta stwierdza, że obecnie największym zagrożeniem dla przywrócenia bezpieczeństwa w Europie jest Polska. Jej prowokacyjne zachowanie wobec Rosji. Te zaś mogą w konsekwencji doprowadzić do katastrofalnych skutków. Polska czyni dziś wielkie wysiłki, aby sprowokować rosyjski atak i tym samym zmieścić się w tym kraju, zemścić się na tym kraju za pomocą NATO w III wojnie światowej, stwierdza Barazon. Felietonista podkreśla także, iż niebezpieczna gra rozpoczęta przez Warszawę nie jest skrytykowana przez jej sojuszników. To kolejny element, który formalnie może zakończyć się nową wojną światową i śmiercią milionów ludzi. To jest ten artykuł, drodzy Państwo. Pomyślcie, jeżeli ten artykuł ukazałby się
w mediach amerykańskich, w mediach francuskich, brytyjskich, w niemieckich się ukazał. Jest takie przekonanie, ja nie do końca w nie wierzę, że dużo Amerykanów wie, co to jest Polska, ale nie wie, gdzie ona leży do końca. Nigdy tego nie sprawdzałem, więc nie mogę się jednoznacznie tego wypowiedzieć. Natomiast ludzie często bazują na tytułach. I tu macie to, co niedawno mówiłem Państwu. Macie Państwo tytuł. Austriacki politolog. Polska prowokuje. Rosję doprowadzą do wojny światowej. Nie Rosja, która toczy wojnę z Ukrainą. Tu jest mowa o Polsce. Więc zwróćmy uwagę, jak działają tytuły, jak działają media. Jeżeli takich podobnej treści artykułów ukazałoby się w prasie zachodniej więcej, co by mogło to oznaczać? Mogłoby to oznaczać, że ludzie będą obwiniali w swojej wyobraźni o wszystko to, co się dzieje złe, być może bardziej polskie, jak napastnika, czyli Rosję. Ale tu się chcę posunąć do czegoś dalej. Niepokoją mnie pewne rzeczy z tych moich poczuć, że jest może jedno, może dwa, może trzy, może 5 państw przygotowanych w razie czego na jakieś działania. Czysto teoretycznie, ale wyobraźmy sobie, że po takich tekstach, które ukazały się w mediach niemieckich, że po takich tekstach kraje Europy Zachodniej mogą powiedzieć, no tak, ale proszę, już były artykuły wcześniej, że to Polska była prowokatorem. Pamiętacie, jak mówiłem wam, że niektóre kraje nie będą chciały respektować, w razie czego, gdyby coś się zaczęło dziać, respektować tego postanowienia w sojuszu NATO, że każdy kraj, którym się wtargnie ktoś militarnie w NATO, wszyscy muszą, jak jeden mąż, bronić tego kraju. Tu te artykuły, ten artykuł, no on o niczym nie świadczy. To jakiś jeden człowiek powiedział, no fakt faktem, że w dość poważnym kraju jak Niemcy zostało to opublikowane. No mnie to zbulwersowało, bo ja nie wnikam w dyplomację naszego rządu. Zostawmy ją na boku. Nie wnikam w różne inne rzeczy polityczne. Ja tylko chcę spojrzeć i żebyście Państwo zwrócili uwagę na tą narrację. Ta narracja jest jednoznaczna. Mało tego, ktoś, kto nie interesuje się polityką, po takim tekście i takim tytule dojdzie do wniosku, że w ogóle to czyżby co, Polska jest najbardziej agresywna i prowokuje. To jest bardzo wymowne i w pewnym sensie politycznie dla Polski nie tylko niekorzystne bardzo, ale niepokojące. Żebyśmy nie zostali w pewnym momencie osamotnieni, jeżeli świat to interesy. Państwa to interesy. Jeżeli świat widziałby jakąkolwiek możliwość dogadania się i z Rosją, i z Chinami, żeby tą sytuację uspokoić, no właśnie, żebyśmy przez interesy nie zostali kiedyś kozłem ofiarnym. Ten artykuł o niczym nie świadczy, ale ten artykuł mnie osobiście jako Polaka zaniepokoił, ponieważ wiele osób na Zachodzie, w takich Niemczech, mogło pomyśleć, kto wie, czy ten
czy te artykuły nie były do innych krajów jeszcze podawane w innych językach, to może niektórzy ludzie myślą, że my Polacy jesteśmy tacy, że dążymy do jakiegoś konfliktu? I tu zostawiam znak zapytania. Cokolwiek myślimy i jakiekolwiek na temat ogólnej sytuacji mamy zdanie, to właśnie to jest siła tytułu, to jest siła informacji, która czytelnika pcha konkretnie w jeden punkt, w jeden element myślenia. Tytuł informuje, że Polska chce się mścić o coś, nie wiem, o komunizm, o co, nie wiem, tu z tego, jak to rozumieć. Polska dąży do prowokacji. No to jest skandal, uważam. I oczywiście żyjemy, mam nadzieję, jeszcze w jakimś świecie wolnym i jakiś tam austriacki politolog mógł sobie coś takiego powiedzieć, tylko właśnie jak to jest odbiorcy podawane. Nie wiem, ja poczułem pewien niepokój po tym artykule, jak dzisiaj w Interii wydarzenia przeczytałem go, ponieważ to pokazuje, dało mi taki impuls, że rzeczywiście no właśnie, żebyśmy nie byli do czegoś wciągnięci, żeby nie było tak, że to nam się dostanie baty